Przepraszam. Tak? A, policja! Mordują! No ja jestem policja, zwariowała pani? Ty jesteś przebieraniec, a nie policjant. Ja zaraz zadzwonię, to cię zaaresztują. Aspirant Andrzej Potoczny, dzielnicowy komisariat na Gorczaku. Potoczny policjant! Ludzie, trzymajcie mnie, bo pęknę. Potoczni to od psiarni trzymają z daleka. Tak, to sobie na komisariacie porozmawiam. A naszą panią dzielnicową to ja znam, a pana to w ogóle nie widziałam. A w ogóle to w telewizji ciągle ostrzegają przed tymi oszustami, co na policjanta, na wnuczka ludzi okradają. Zaatakowała pani policjanta gazem, rozumie pani? W obronie własnej. W jakiej proszę własnej? pana. W jakiej własnej? W jakiej własnej? Spod trójki idę. Zwariowała pani, czy co? Chwila. Potoczny, słucham. Co? Gdzie? Dobra. Spróbuję tam dojechać. Wie pani co? Jak pani... Cholerny Gorczak. Kurczę, teraz. Tak? Dobra. Nic nie zrobię, póki będzie tak dyndać. Chłopaki zabezpieczyli ślady, możecie odcinać. Pomóż im, Potoczny. A tobie co się stało? Nic. No, panowie. Z uwagą. Gotowy? Dajesz. Przeszukajcie ją szybko. Rychlik? No przecież się nie rozdwoję. Trupa mam. Zobacz drugiej. Na prokuratora czekam. Dobra, na razie. No i co mamy? Nic nie ma. Czekaj, czekaj. Pokaż. No pokaż. Dłużej tak nie mogę. Przepraszam, wybacz mi. Samobój chyba. Co? Co z tobą? Zapiłeś wczoraj? Rodzinna imprezka powitalna, że taki wczorajszy na służbę przychodzisz? To jest pierwszy i ostatni raz, Potoczny. Więcej tego tolerować nie będę. Zabieramy ją. Statystyki mówią, że to mężczyźni częściej się wieszają. Ale na Gorczaku nic mnie nie zdziwi. Czułem, że powrót do rodzinnej dzielnicy jeszcze nie raz da mi popalić. Dostałem odciski palców denatki. Przejrzę też bazę osób zaginionych. Najpierw opierdziele, a teraz siostra miłosierdzia. Mam 3 dzieci, Pysiulku, więc noszę pół apteki w torebce zawsze. Ale to chyba powinien obejrzeć lekarz, bo mi to nie wygląda na WD, co? Oglądał zimny lekarz w lesie i mówił, że wszystko okej. Nie wydaje mi się, motylku. To co? Poradzisz sobie z kropelkami, czy trzeba ci pomóc? Dzięki, jestem już duży, mamo. Agata! To było całkowicie zaskakujące. Według systemu denatka nie żyła od roku, to znaczy rok wcześniej została uznana za zmarłą. Byłem pewien, że to błąd. Mam coś dziwnego.
Potoczny, słucham. Musimy się spotkać. Kto mówi? No Beton mówi. Słuchaj, stary, na służbie jestem. Mam tu ważną... No ja właśnie w tej sprawie. Od tej chwili nic nikomu nie mów. I z nikim nie gadaj. Ale... Za 15 minut w Lasku nad jeziorem. Co tam? Wiesz co, właściwie to... Dalej mnie te oczy pieką, wiesz? Pojadę na ostry dyżur. Trochę mnie nie będzie. Potoczny? A ty dasz radę prowadzić w ogóle? Dam radę. Otworzysz? Dzięki. Cześć. Cześć. No. Beton. Nie wiem, co jest grane. Ale bez ściemy. No przecież wiesz, że ja nie ściemniam. Znasz mnie. No poza tym, no, kilka spraw nam wyszło, zanim cię... Wyjebali. O tym chcesz gadać? Nie. Słuchaj, chodzi o tą sprawę, o tą kobietę, którą dzisiaj znaleźliście w lesie. Skąd wiesz? No bo wiem, no. Słuchaj, mogę ci tylko powiedzieć, że chodzi o handel kobietami. Ale więcej nic ci nie powiem. I bardzo bym cię prosił, żebyś się za bardzo nie angażował w to, okej? A i na komendzie też dobrze, jakby nikt nie węszył. Beton. Ty dobrze wiesz, za co mnie wyjebali. Wpierdolili mnie w gówno, żeby się pozbyć. I wysłali mnie tutaj, na jakiegoś jebanego dzielnicowego. Andrzej, ja cię tylko proszę, żebyś nie zidentyfikował tych zwłok. Za późno. Oficjalnie kobieta nie żyje od roku. Nie wiem, co kombinujesz. Nie wiem, co kręcisz. Nie wiem, w co grasz. Ja tej sprawy nie prowadzę, tylko Agata. Zaufaj mi, kurwa, Potoczny, no. A Agata najlepiej jak uzna tą denatkę za NN. A ja później sprawę sam poprowadzę. Beton, co ty mi tutaj pierdolisz? Albo mi powiesz, jak jest, albo będę robił po swojemu. Nie dam drugi raz się wpierdolić w to samo gówno. Rozumiesz? No dobra, nie pozostawiasz mi wyboru. Chodź, pojedziesz ze mną w jedno miejsce, coś ci pokażę. Chodź, chodź. Znamy się z Betonem trochę, ale przez ostatnie parę miesięcy sporo złych rzeczy wydarzyło się w moim życiu. Z dnia na dzień przestałem być policyjną szychą. Przestałem mieć swoje grube sprawy i zostałem krawężnikiem. A na dodatek nie wiem, komu mogę ufać, a komu nie. Musiałem mieć pewność, że znowu nikt mnie w nic nie wrabia. Twoja meta? Nie, Doroty, denatki, którą znaleźliście. Ulokowałem ją tutaj pół roku temu, no miała się nie wychylać. No i co? No, mamy taką tajną grupę operacyjno-dochodzeniową. Wiesz, wąskie grono ludzi. Pracujemy od 2 lat, żeby dorwać handlarza żywym towarem. Mogę się rozejrzeć? Jasne, ale i tak wszystko było już przeszukiwane. Porywa kobiety, najczęściej młode, wręcz dzieci. Zabiera je ze wschodu i wysyła na zachód do burdeli. I co wspólnego ma z tym ta twoja Dorota? No, miała być świadkiem incognito. Pracowaliśmy nad tym od roku, ale niestety, kurwa, przez opieszałość urzędniczą nic z tego nie wyszło, no. No ale rozkminiłem, co zrobić, no. Oficjalnie żeśmy ją uśmiercili. Ostatnio była na Pomorzu, a teraz pół roku spędziła tutaj, na Gorczaku. Wiesz, 2 razy w tygodniu przyjeżdżał tutaj gościu, który miał wszystko ogarniać. A ona miała telefon i w razie problemów miała dzwonić. No, ale wszystko szło dobrze. To czemu odcięliśmy ją dzisiaj z tej gałęzi, co? No bo miałem dla niej dobrego newsa. Za kilka dni miała dostać status świadka incognito. No chyba już tego newsa nie dostanie. A no nie. Przeszukaliście całe mieszkanie? No przecież ci, kurwa, mówiłem, że już było przeszukiwane, no. Tak, a co to jest? Co jest, kurwa? To nie ode mnie. Gdzie to znalazłeś?
kuchni, pod szafką przy oknie. Może coś kombinowała na własną rękę. Rozładowany. I może to nie był samobój, co? Będę miał, Andrzej, do ciebie prośbę, żebyś dyskretnie sprawdził ten telefon. Bo ja już nie wiem, kurwa, komu ja mogę ufać, a komu nie, no. Coś tu śmierdzi. Jechaliśmy z Betonem na jednym wózku. Nie wiedzieliśmy, komu możemy ufać. Ale znałem jednego technika z komisariatu z Gorczaka, który pracował ze mną wcześniej w moim starym wydziale. Równy i porządny gość. Dałem mu telefon i poprosiłem o dyskrecję. Masakra. Siedzi i je chyba sobie. Ale cisza ma być. Własnych myśli człowiek nie słyszy. W tym pustym łbie tylko echo. Przepraszam. Do tipa. Na twoim szkoleniu. Potoczny. Z oczami już wszystko w porządku, tylko na sorze wczoraj spędziłem kupę czasu. Na zatrzymanie jadę, ale mów szybko, co z identyfikacją tej kobiety z lasu. Masz coś? Jeszcze nic nie ma. Bo mamy wstępne wyniki sekcji. Samobójstwo, bez udziału osób trzecich. Wiesz co, może ktoś z rodziny się zgłosi, może ktoś jej będzie szukał. To pomoże w sprawie. Moment, nie skończyłam. Dobrze by to było szybko zamknąć, żabeńko. Mam co robić. Otworzysz? Potoczny. Niezły z ciebie herbatnik. Daj spokój. Wyślę ci, będziesz wnukom pokazywał. Przebieraniec, a nie Otwórz. policjant. Ja zaraz zadzwonię, to cię zaaresztują. Dzielnicowy Andrzej Potoczny, aspirant. Komenda na Gorczaku. Proszę. Dużo roboty nie było. Coś ciekawego? Nie przeglądałem, nie miałem kiedy. Ale masz odblokowane, także sobie poradzisz. Jakby co, jestem u siebie. Dzięki. Zajebiemy ją, kurwa! Albo zamkniesz ryj i skończysz zadawać co? Wybieraj, szmato! Beton? Odzwoń natychmiast, bo będziemy mieli następnego trupa. Może nawet już jest. Wyślę ci nagranie. Zatrzymanie nie wyszło. Za to przyszedł facet szukający żony, która zniknęła kilka dni temu. I co, mam się tym zająć? Przecież miałem identyfikować. Pokazał jej zdjęcie, misiaczku. To nasza denatka z lasu. To nie mógł być prawdziwy mąż. Ale nie mogłem tego powiedzieć Agacie. Wyglądało na to, że ktoś chce się dowiedzieć albo może sprawdzić, że Dorota nie żyje. Ci kolesie z nagrania chcieli ją uciszyć. Możliwe, że to samobójstwo to też była ich robota. To kiedy dokładnie żona zniknęła? Znaczy się, to nie jest tak żona, tylko my tak razem, w sensie konkubina. No dobra, ale od kiedy dokładnie jej nie ma? No ze 3 dni już będzie. Myślałem, że do matki pojechała, bo pokłóciliśmy się trochę, no i komórki nie odbierała, bo wściekła się na mnie. Znaczy, tak myślałem.
Niestety nie mam dla pana dobrych wieści. Znaleźliśmy pana partnerkę. Nie żyje. Ale jak to nie żyje? Co się jej stało? Samobójstwo. Wspominał pan, że się pokłóciliście. Czy mogło ją skłonić co do tego, żeby odebrać sobie życie? To chyba... No bo ja dla niej nie byłem okej i w ogóle. Co w ogóle? No, zostawić ją chciałem. Może to przez to. Ja pierdolę, ja nie chciałem, żeby to się tak stało. Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Trzeba będzie zidentyfikować ciało. Ale, że teraz? Tak. Ja? Nie. Nie. Ja teraz muszę się przejść. Ja przepraszam. Dobra, ale niech pan wróci, jak pan trochę chłonie, dobrze? Bo trzeba będzie zakończyć formalności. Facet ługał jak pies, ale na tyle przekonująco, że Agata nie nabrała podejrzeń. Postanowiłem pojechać za nim, bo czułem, że to mnie do czegoś doprowadzi. No i w końcu mogłem poczuć się jak w mojej zwykłej robocie. Bez munduru, który noszę na co dzień, no i w cywilnej furze. Policja! Stój! Ręce do góry. Góra! Broń na ziemię. Gleba. Gleba, mówię. Szeroko łapy. Szeroko ręce. Ręce, szeroko. Leżysz. Druga. Leżysz. Leżysz, kurwa. Obróć się. I wstajemy. Wstaj. Dojadą cię za to tupało. Masz 5 minut, żeby znaleźć się w magazynie na Rolnej. Andrzej,
Kim? Idziesz. Beton. A nie wiem, w co ty mnie pakujesz, ale nie podoba mi się to. Dobra, czekaj chwila, no. Na górze mam trupa, który godzinę temu przyszedł na komisariat i sprawdzał, czy ta twoja Dorota żyje, czy nie. Ale jak to A ten facet w środku strzelił mu w plecy. Jak mam to teraz wyciszyć? No powiedz mi, kurwa, jak? Dobra, daj chwilę, ja zaraz... Beton. Swój człowiek jesteś, ale ja tak nie mogę. Muszę działać oficjalnie, muszę poinformować Agatę. Wiesz, że mnie zdegradowali, że mnie wyrzucili. Wiem, Andrzej, ale tu nie można działać oficjalnie, rozumiesz? Już mieliśmy kreta i wszystko poszło się pierdolić. Musieliśmy zaczynać wszystko od nowa. O mało co nie zginęła jedna osoba. I więcej to się powtórzyć nie może. A poza tym sam wiesz, że im mniej osób wtajemniczonych w całą sprawę i w całe to gówno, tym bezpieczniej dla nas i dla sprawy. Słuchaj, ja nie będę uprawiał samowolki. Nie dam się jeszcze raz w to samo wpierdolić. Nie ukręcę temu łba. Łapiesz? Patrzą mi na ręce. Wszyscy. No dobra, a ta twoja Agata, to można jej ufać? To jest nasza jedyna opcja. Okej. Obaj byliśmy pod ścianą. A ja nie wiedziałem, czy mogę ufać Agacie, czy mogę komukolwiek ufać na Gorczaku, bo nikt mnie tutaj nie chciał. Ani w dzielnicy, ani na komisariacie. Byłem niby stąd, ale byłem też obcy. To Anka, córka Doroty. Nie daliście jej ochrony? Stary, ja nie wiedziałem, że ona wróciła do Polski, no bo ostatnie kilka lat spędziła w Anglii, no. Dobra, to teraz wszystko od początku, bez kręcenia, zwłaszcza ty potoczny, bo twoja kariera szybko się skończy. Kurwa, no nie ma czasu na pogaduszki, bo może Anka jeszcze żyje, no. Chłopie, ja nic nie zrobię, dopóki nie dostanę od was informacji. To nie jest moje prywatne podwórko. Mam szefa, procedury. To, że przekabaciłeś potocznego. Aha, czyli ciebie nie rusza, że my tu stoimy, pierdolimy bez sensu, a tam może dziewczyna umiera? Jeżeli przysłali tego słupa, żeby dowiedział się, czy Dorota nie żyje, to ta informacja jeszcze nie dotarła. Przecież mamy ich cyngla. No ale na pewno go przepytał, zanim go zabił, no bo nikt nie potrzebuje niewygodnego świadka. Dlatego tym bardziej powinniśmy działać. Dobra, zaniosę to nagranie do techników, niech wyciągną, co się da, ale potem chcę wszystko wiedzieć, jasne? Jasne, jasne. Czyli ten list, widzisz, który znaleźliśmy u denatki w kieszeni, to był do jej córki. Jaki list? Czy list na kilka słów. Kurwa. Mówiłem, że ma się nie wychylać, z nikim nie kontaktować, tak jakby nie istniała. No. A teraz już wiem, dlaczego skitrała ten telefon przede mną, żebym o niczym nie wiedział. Kurwa. Trzeba było pilnować. Liczył się też czas, a myśmy go nie mieli. Musieliśmy czekać na to, aż technicy coś znajdą, więc po prostu chciałem się trochę przewietrzyć. Kurwa! Pani go zostawi! Co pani robi? Co pani robi? Zwariowała pani, czy co? No, nie zwariowałam. Przecież to bandyta i złodziej. Przebieraniec znowu. Jakie znowu? Ohoho, ty jednak nie jesteś z policji. Wiedziałam. Wy razem ze sobą działacie. Mafia, ludzi okradacie. Widzi to pani? Kurwa! Moje oczy! Ja pierdolę! Zajebie cię, ty durna cipo! O, jeszcze chce mnie zabić.
śmieć! Morderca i złodziej! Co pan tak stoisz jak widły w gnoju? Aresztuj go pan! Obydwoje jesteście zatrzymani. A ja za co? Pani się dowie za co. Ta kobieta najwyraźniej miała jakąś samozwańczą misję, ale tym razem się nie myliła. Facet rzeczywiście miał podrabiany mundur. A na to jest paragraf. Krople powinny pomóc. A jeżeli nie, to wezwiemy lekarza. Dzięki. Durna pizda. Szedłem sobie normalnie, ona wyskoczyła na mnie z tym gazem i zaczęła mnie gazować, jakaś jebnięta. Ja w ogóle nic jej nie zrobiłem, no nawet na oczy jej nie widziałem. Nie wiem, kto to był. A dlaczego przebierasz się za policjanta? Rok odsiadki można za to dostać, wiesz? Ale nic złego nie robiłem, no do pracy szedłem. Do pracy? Do jakiej pracy? Zaraz panu pokażę. I co ty, idiotę ze mnie robisz? Dobra. Przestań. Przestań, stary. No, już. Jak to się wyłącza? Hej! Możesz to wyłączyć? Stary, weź i wyłącz ten... No! Możesz to wyłączyć? Panie dzielnicowy. Ale tak to kariery chyba nie zrobicie. Stary, ubieraj się. Ale gratuluję. No już. Dla mojej kumpeli na wieczór panieński. Dobra. Już, ubieraj się. Widzi pan, że jestem niewinny? Mówiłem, że nic złego nie robię. Otwórz. Jak można mnie, uczciwą, spokojną obywatelkę, za kratami trzymać jak zwierzę? Niech pani otworzy tę torebkę. A po co? Po prostu niech pani otworzy. Moja torebka pana interesuje bardziej niż ten oprych, którego dla pana złapałam? No wiecie co? Wsadzi go pan, mam nadzieję. Ile dostanie? Nic. Bo on nic nie zrobił w przeciwieństwie do pani. Co? Proszę, niech pani otworzy tę torebkę. Co to jest? Gaz pieprzowy. 3 sztuki. Pałka teleskopowa. A to? Paralizator chiński. Jeszcze go nie próbowałam, ale Pani tutaj nosi cały arsenał. Taka porządna obywatelka. to jest Gorczak, proszę pana. Tu nie ma żartów. A ja rekwiruję to wszystko, bo pani jest niebezpieczna dla otoczenia. Ja? Niebezpieczna? Bo to chyba te wszystkie zbiry, oprychy, kanalie, które właśnie tam chodzą bezkarnie na wolności. A wy bezbronne, starsze kobiety prześladujecie. Andrzej, co ty wyrabiasz? Szukam cię wszędzie. Chłopaki coś mają. Idę. Chwila! A pan gdzie? Co ze mną? Zaniesiesz to do magazynu, a pani po torebkę zgłosi się jutro. I proponuję, żeby zajęła się pani, nie wiem, może szydełkowaniem, może robieniem na drutach, czytaniem książek. Nie chcę pani tutaj więcej widzieć, bo na 20 minutach na dołku to się nie skończy. Rozumiemy się? Technikom przy pomocy metadanych z nagrania udało się ustalić kilka istotnych szczegółów, które pomogły zlokalizować miejsce, w którym katowano Ankę. Córkę Doroty, informatorki Betona. Nie wiedzieliśmy tylko, czy ona tam nadal jest, no i czy żyje. Musieliśmy działać natychmiast. Ciemno jak w dupie. Noktowizor by się przydał. To wy macie takie gadżety? Na Gorczaku?
My musimy mieć nawet własne długopisy. Patrz, ktoś tam łazi. 05 do 8? Jesteście tam już? Mamy 2 podejrzanych. To czekacie na wsparcie potoczne. Bez brawury. Przypominam, że ja dowodzę. Bez odbioru. Ty, ona tak zawsze? No nie znamy się zbyt długo, ale zawsze. Dobra, Andrzej, jebać to. Nie ma czasu. Sami to załatwimy. Oni wiedzą, że Dorota nie żyje. Nie ma co czekać, bo oni kurwa czekać nie będą. Idziemy. Chwila. Bez przypału. Beton. Ale co jest? Mam pomysł. No dobra. Co jest, kurwa? Mistrzu, Co, mistrzu? Wypierdalaj stąd. W płucach sędzi. Chuj mnie to interesuje. Kopsinfekcja. Kopsinfekcja. Idź stąd, powiedziałem, kurwa, masz. No bierz, kurwa, tego papierosa. Coś jeszcze, kurwa? Drugi masz? Drugi? Masz, kurwa. Kurwa, pal to. Kuj go. pierwszy pójdę. Szmato. Ale zanim zdechniesz, to jeszcze cię wyrucham na pożegnanie. Policja, rzuć to! Rzuć to, kurwa! Miejska kryminalny! Ranny, zabierzcie pusa. No dobrze. Już jesteś bezpieczna. A co z mamą? Dorota nie żyje. Przykro mi. Już dobrze. Dziewczyna rzeczywiście była w kiepskim stanie. Trzymali ją tam od ponad tygodnia. Bez jedzenia, praktycznie bez wody, codziennie się nad nią znęcając. Zamierzali ją wykończyć, więc mieli gdzieś jej stan. Pieprzeni sadyści. To jest jakaś pierdolona fatamorgana. Dorota, ja chcę przesłuchać tego skurwysyna. A, chcesz go przesłuchać, Koreliku? Jasne, pewnie, proszę bardzo. Bo wy i tak robicie wszystko, co chcecie. To ale daj spokój, no przecież byliśmy tam pierwsi i chyba dobrze wyszło, więc... Ona się na mnie wścieka. Ta ona tu jest. Posłuchaj, jestem tutaj miesiąc i nikt mnie tutaj nie chce. I kumam to. Ale znamy się na swojej robocie. Więc może zaufaj trochę, co? Dokończymy to. Dobrze. Bo wy i tak macie w dupie, co do was mówię. Ale ja sobie tego wszystkiego posłucham. No to teraz sobie pogadamy. I lepiej kurwa odpowiadaj na pytania. Póki grzecznie pytam.
Już mówiłem. Robię to, co mi każą. No to mów kurwa, co ci każą robić. Bo co? Oto jedyna opcja, żeby usłyszeć twoją wersję. No, a twój koleżka z postrzeloną nogą wszystko zgonił na ciebie. No, ładnie się rozpruł w szpitalu po prochach. Jak to się rozpruł? Co ty pierdolisz? Zresztą on mnie do tego wszystkiego naraił. Powiedział, że to będzie prosta robota. Że potrzymamy gówniarę chwilę, aż ktoś tam przestanie sypać, a potem ją... Co? A potem ją zabijecie. I nie ktoś tam, tylko jej matka. I dobrze o tym wiesz, skurwysynu. Podobno już nie kłapie dziobem, bo samobuja strzeliła. Nie moja wina, że jej psycha siadła. Pokatowaliście jej córkę, gnoju. Takie było zlecenie. Najważniejsze, że suka więcej nie będzie nadawać psom. I dobrze. A to się dopiero okaże. Czy i dla kogo dobrze. Pracowaliśmy nad typem do bladego świtu. Opłaciło się, bo rano gość śpiewał jak skowronek. Zrobiłby wszystko, sprzedałby własną matkę, żeby tylko nie pójść do pierdla. Ktoś chce się z tobą zobaczyć. Kto? Co to za miejsce? Znałem twoją mamę. Słuchaj, cholernie mi przykro, że tak to wyszło, no bo miała być tu bezpieczna. Tutaj mieszkała? Tak. Wiem, że to Nora, no, ale naprawdę nie podejrzewałem, że twoja mama już nie daje rady. No i nawet nie miałem pojęcia, że macie ze sobą jakiś kontakt. Gdybym wiedział, to może to wszystko jakoś inaczej by się potoczyło. Twoja mama była naprawdę twardą babką. Wiesz, gdybym wcześniej się zorientował, no to byłoby inaczej, no a ja jej zakazałem nawet kontaktu z wami, no miała w sumie tylko ciebie. Przykro mi. To już za późno. Aniu, może chciałabyś tutaj zostać przez chwilę i wziąć jakieś rzeczy mamy. My z kolegą poczekały na dole. Czekajcie. A gdybym chciała pomóc? Ty jesteś pewna? Ja chcę wiedzieć tylko jedno. Jak mama wdepnęła w to gówno i czy ona miała z tym coś wspólnego, z tym handlem kobietami? Twoja mama poznała pewnego gościa kilka lat temu. Niby biznesmen, miał firmę, ale tak naprawdę to była tylko przykrywka. No. Jak twoja mama zorientowała się, jakim jest człowiekiem, no to chciała odejść. No ale on jej nie pozwolił i zagroził, że ją zabije. Ona zaczęła ze mną współpracować, no i obiecałem jej, że będę ją chronić. No i że będzie bezpieczna. A sama widzisz, jak wyszło. To ja chcę zrobić wszystko, żeby mama, żeby jej śmierć nie była taka bezsensowna. Ja dużo tam widziałam. Mieli mnie w końcu zabić, więc się nie przejmowali i mówili przy mnie o wszystkim. Po tym, co ta dziewczyna przeszła, nikt by do niej nie miał pretensji, że nie chce dalej angażować się w sprawę. Ale Anka postanowiła jakby przejąć rolę swojej matki i doprowadzić do likwidacji całej grupy przestępczej. Jaka matka, taka córka. Nie tak miało być, no ale sam wiesz, jak jest w tej robocie. Najważniejsze, że ich dorwiecie. Wiesz, porwanie, usiłowanie zabójstwa, zabicie tego gościa, który dawał konkubenta, no to już są mocne dowody. No i ten facet, który się rozpruł, aż miło było słuchać. No i dzięki temu zgarniemy cały gang i dotrzemy do tych na górze. Dorota na pewno byłaby szczęśliwa, że to całe gówno już się kończy.
Dziękuję, Andrzej. Powiedziałbym, żebyś wpadał częściej, ale raczej na piwo. Ty naprawdę chcesz tu zostać? Tak? Serio? Bo wiesz, mogę się za tobą stawić, no i wyciągnąć cię stąd, no w końcu jestem ci to winien. Daj spokój. Ale może już dość tego zesłania. Wiesz, warto to przemyśleć. Ale jakby co, to daj znaka. Trzymaj się. Na razie. Na razie. Otworzysz? Potoczny. Teraz bez śmiechów. Ty serio jesteś brudny, Harry. Nie ma o czym mówić. Jak nie ma, jak jest. Wszyscy na komisariacie o tym gadają. Tylko jak ty taki kozak jesteś, to tym gorzej dla ciebie. Tak? Czemu? No bo co ty tu będziesz na takim naszym Gorczaku robił? Jako taki zwykły dzielnicowy? Zwykły dzielnicowy na Gorczaku? To się tak da? Dzień dobry. Mam wysłanie. Przerwa obiadowa. Pan siada i poczeka. Jak wszyscy. Dobrze. Ktoś panu grozi. Codziennie na wycieraczce znajduję psią kupę. Przecież to jest jak list z pogróżkami. Zrób z nim coś. Nie umieram, tylko się wyprowadzam. Nie! Uldek, wzywaj pomocy! Co tu robicie? Nie psiu! Pytam cię ostatni raz. Grzecznie cię pytam. Chciał mi pomóc tylko z zakupami. Jest najlepszy. Młody! I za co cię tu zesłali, co? Wiesz, gówno ci do tego. I tak się dowiem.